Jonasz Osmenda z tej strony. Nazwałem ten film Mała Duża Aktualizacja, ponieważ dodałem... W tej chwili udało mi się opracować coś, co kiedyś zastanawiało mnie, czy w ogóle będę w stanie dodać. Natomiast nie ma takiej rzeczy jeszcze, której nie udało mi się zaimplementować i teraz nadszedł czas na kolejny mały krok. Jest to po prostu zachowanie NPC-ów. Już wam pokazuję, o co chodzi. Zwróćcie uwagę, idzie sobie tutaj ta postać. To już znacie, natomiast teraz jest możliwość obejścia jej z każdej strony. Spójrzmy sobie na te dwie nowe postacie. One sobie stoją i czasami się rozglądają w różnych kierunkach. Możemy przejść kawałek dalej i zajść postać od tyłu i na przykład ją okraść albo zaatakować. Do metody, którą teraz widzicie, musiałem użyć troszeczkę innego sposobu wyświetlania tego sprite'a, tej grafiki. Dlatego będę musiał w przyszłości przebudować całą resztę postaci, żeby nie rozglądali się tylko twarzą do nas. Będę musiał poprzepisywać wszystkie warunki, które dotyczą tej postaci do tej postaci, czyli mam na myśli tutaj wszystkie sloty, które są do przechowywania itemów, wszystkie imiona, ogólnie statystyki. Także na pewno to trochę potrwa. Natomiast wówczas, wtedy, kiedy uda mi się to przenieść, dodawanie animacji będzie o wiele prostsze. Nie będę musiał wycinać każdej osobna, tylko po prostu wrzucę GIF i animacja będzie się odtwarzać. Także coś, co zaimplementowałem na samym początku gry do tej postaci, coś, co było rekomendowane przez Construct 3 jako oficjalne szablony do tworzenia gier, okazało się być średnim pomysłem, ponieważ lepiej użyć normalny sprite do tego i wyciągnąć jego wysokość, żeby stał przed nami, a nie był płaski. Dlatego czeka mnie przepisywanie, natomiast dzięki temu, jak już przepiszę to wszystko, gra będzie łatwiejsza do implementacji nowych grafik i grafiki będą się oczywiście lepiej wyświetlały. Także pokazuję wam teraz, co udało się zrobić. Myślę, że imersja w grze, w poziomach będzie troszeczkę większa, dzięki temu, że postacie będą sobie spacerować i żyć własnym życiem w przestrzeni trójwymiarowej. No, także myślę, że w miarę jasno to wyjaśniłem. Także to tyle na razie z mojej strony. Na razie trzymajcie się, cześć.